Na te rozprawy ja też jeździłem. Widziałem się z księdzem Jerzym, on tam idzie, jakichś aktorów prowadził. I ja chciałem wejść na salę z tym sprzętem fotograficznym. Ale przed salą stał jakiś tam milicjant i mówi: a ty gdzie tutaj z tym? A ja mówię: no chcę na rozprawę. Fotografować? Powiedział w kilku słowach dosadnych takich, przeklął dość ostro na mnie, żebym stamtąd wypadał, powiedzmy, no. Ale wchodziłem na te rozprawy tylko z notesikiem, mogłem sobie notować i sobie notowałem, tak powiem, poszczególne wystąpienia, chodziłem na każdą rozprawę, na głoszenie wyroków i tak dalej. Sale nie były dość duże, pamiętam, na tej sali mogło być, ja wiem, ze 100 osób, może 100 kilkadziesiąt, powiedzmy. Sale były nieduże, nie była taka sala jakaś pełna, wielka. Jak w okresie, powiedzmy, rejestracji Solidarności, gdzie na tej sali weszło mnóstwo osób i na stojące, ale tam były tylko dość, nie było właściwie miejsc stojących, były miejsca tylko siedzące. I pamiętam, że ci aktorzy i ksiądz Jerzy, oni chyba gdzieś tam siedzieli jakoś tak po prawej stronie. Z Kobuszewskim szedł, czy ze Szczepkowskim też jeszcze może potem szedł, ale był tak mocno zaaferowany. Tak widziałem, że mocno to przeżywał. Skupiony nad tym był, co robił, powiedzmy, zapewne organizował tych wszystkich aktorów, ten świat cały, który jakby stanowił pewne oblicze tego świata kultury, który, no, bądź co bądź, jak ci wszyscy sędziowie i oskarżyciele widzieli, że przychodzi świat kultury znany z telewizji, znany z filmów, no to może nie było to tak łatwo, powiedzmy, tą sprawę prowadzić i używając różnych, może jakich, powiedzmy, określeń z roku, powiedzmy, gdy z lat 50. i 40., gdy sądzono. To już tak łatwo to nie było, to było zupełnie, musiało odbyć się na innym poziomie. Pamiętam, że był ksiądz Jerzy w sutanie czarnej, tak powiem, na sali, nie żadnym cywilnym, tylko w sutanie, że tak powiem, przychodził. To tyle pamiętam, z orzełkiem chodził i to tak, pamiętam, że taki zaaferowany raczej był. Jest organizowane takie szkolenie dla osób, które są związane z Solidarnością, jak ewentualnie, żeby chcą zdobyć wiedzę, czy ewentualnie przyszkolić się do przyszłości, jeżeli coś się będzie działo, żeby ci działacze Solidarności z zakładów w całej Warszawy tworzyli pewną grupę, czy jakiś tam drugi czy trzeci garnitur, powiedzmy, związku zawodowego, gdyż wiadomo, że jak aresztowano pierwszych, to muszą być następcy. I mówię: słuchaj, mówi, ksiądz Jerzy organizuje w kościele w Nowym takie szkolenia, to przyjdź. No i dobrze, mówię, w porządku. No, wchodzę, pamiętam, z różnych zakładów byli ludzie, skuty było nas chyba 5. No, wszyscy byli z polecenia, powiedzmy, oczywiście, ale ja nie pamiętam, czy ja znałem wszystkich tam, powiedzmy, z tej grupy hutników. W każdym razie, no, sobie różnie siadaliśmy, powiedzmy, i tam się jakoś, wiadomo, że się z mniejszych zakładów, jak ludzie byli, to siadali tam, powiedzmy, gdzieś tam obok siebie, powiedzmy, no nie. Te wykłady trwały, nie pamiętam tam, ale z 1,5 godziny, ze 2. Były to tematyczne te wykłady, w zależności, powiedzmy, od sytuacji, mówię, jakieś tam, no mówię, utkwi mi Bratkowski, mówię, historycy, bo ciekawe rzeczy opowiadali, powiedzmy, jak z tą władzą rozmawiać, jak dyskutować, na jakie tematy, powiedzmy, żeby na tyle być świadkiem, żeby, powiedzmy, wiedzieć, powiedzmy, no, spektrum życia, powiedzmy, społeczno-politycznego. Powiem szczerze, że pozapisywałem sobie to, no może mi się to przydało później, faktycznie te szkolenia, jak zostałem wybrany do Rady Robotniczej Huty Warszawa. A później zostałem nawet wybrany wbrew układom, jak się okazało, nawet nie wiedziałem, do prezydium Rady Robotniczej, gdyż ktoś inny miał tam wejść. Nie pamiętam, czy ja poznałem z jakichś innych zakładów ludzi, no pewnie tak, ale Solidarność ta podziemna miała to do siebie, że lepiej było nie znać tych ludzi. Lepiej było nie znać, bo potem, że tak powiem, w razie coś, to powiedzmy się, no ja nie wiem, czy oni mogą mnie torturować, czy nie, a wiem, czy ja czegoś nie powiem, nie wiem. Zależy, jakie metody zastosują, powiedzmy, no nie? Może nie byłem taki, powiedzmy, silny wewnętrznie, jak ten Seweryn Jaworski, który tam z
tej całej siódemki Solidarności, to on nic nie powiedział. Także lepiej było ludzi nie znać, lepiej powiedzmy było zamknąć się w tym swoim gronie, jak coś się robiło, powiedzmy, ten co był wyżej, powiedzmy, to wiedział, komu co zleca. Nawet jak się spotykałem, wiedziałem, że o kolegach znałem, orientowałem się, że z innych źródeł słyszałem, że ten coś tam w podziemiu robi, ale nawet nic z nim nie rozmawiałem na te tematy. No i na tym polegało to, że powiedzmy, że tą wiedzę, którą się człowiek mógł zdobyć, nauczyć, no zachowywał bardziej dla siebie, a nie po to, żeby się z kimś nią dzielić. Ja preferowałem na zdjęcia na materiale czarno-białym, na negatywach, na slajdach rzadko powiedzmy, ale czasami też no, miałem konik, że filmowałem kamerą Super 8. I jak się zaczęły odbywać msze, w głównych uroczystościach takich jak msze za ojczyznę rocznicowe, no, dochodziłem do ołtarza i fotografowałem tych aktorów, prawda, którzy budowali tą oprawę, śpiewali poezję, mówili wiersze, recytowali. Pokazuję, czy to był, nie widzę tutaj dobrze, ale chyba tutaj jest gdzieś Englert, chyba Jan Englert, czy nawet kamerą filmując, powiedzmy, tutaj jest w 1982 roku pierwsza rocznica poświęcenia Sztandaru Solidarności, bo Sztandar Solidarności był w kwietniu 81, rocznica czyli 82, na mszy za ojczyzną robiłem zdjęcia, wchodziłem tam, ze strony chóru robiłem, na okładce umieściłem Jerzego, jak i tutaj będąc również u księdza Grzegorza Kalwarczyka, też ten obraz reprodukowałem, malowany przez chyba Teresę Chron, o ile pamiętam. Ale podchodząc, najlepiej się robiło te zdjęcia z ambony. Wchodziłem na ambonę i tam się fajnie, że tak powiem, tam wchodziło może 2-3 fotografów, tam byli też fotografowie zachodni. Starałem się pokazać przede wszystkim tych ludzi, którzy tam byli. Gdzieś tam było sporo hutników też. Na początku było sporo hutników, potem to przychodziła cała Warszawa. Potem przecież, powiedzmy, już ten szep sięgały przecież już tego placu przed kościołem. Oczywiście wielu tam było różnych agentów, ale powiedzmy, no, to nie wszystko było tak istotne, powiedzmy. Msze za ojczyznę, no, które z udziałem hutników, gdyż byli hutnicy tacy odważni, którzy potrafili stanąć powiedzmy w tym stroju hutniczym. Te marynarki czy kapelusz hutniczy można było w jakiś sposób załatwić, zorganizować, gdyż to był strój hutniczy galowy. Przecież w tych strojach hutniczych to hutnicy przy pieczy nie występowali. Może kiedyś, tak, ale teraz to bardziej było traktowane jako strój galowy. Mogli wchodzić tylko ludzie raczej znajomi, po znajomości. Ci, którzy mieli zaufanie, czyli powiedzmy od księdza prałata, czy powiedzmy przez Janka Marczaka, Kościelną Służbę Porządkową, czyli tych, a ludzie powiedzmy, o ile wiem, z innych agencji, to oni chyba się zgłaszali tutaj u księdza prałata, powiedzmy, że jest z agencji jakiejś fotograficznej zachodniej, no, ale podejrzewam, że nawet służbom specjalnym, co jest nie problem by było podrobić, powiedzmy, że jest z agencji jakiejś takiej, czy z agencji takiej, czy z agencji śmakiej. Jakieś, mi się wydaje, mniemanie, że raczej takich rzeczy, tych ludzi, którzy pracują tu społecznie, żeby raczej ich nie fotografować. Jakby tutaj, no bo to nigdy nic nie wiedział, powiedzmy, że ci ludzie, powiedzmy, mogą być w jakiś sposób, no, represjonowani. No, na zdjęciach czasami widać ten sztandar Huty Solidarności. Ten sztandar to jest kopia sztandaru, była uszyta. Ta tymczasowa komisja wykonawcza uszyła 2 kopie sztandaru, a sztandar właściwy został schowany przez pielęgniarki tam w podwójnej szafie. Oryginalny sztandar dopiero został wyjęty na pogrzeb księdza Jerzego. Oczywiście wstrząsnęła nam ta informacja o porwaniu księdza Jerzego. Ja po tym informacji po porwaniu zabrałem aparat tutaj wieczorem i przyjechałem. Przyjechałem, to było czuwanie i porobiłem trochę zdjęć podczas czuwania. Wiem, że Karol Szadruski taki dał kolegom, żeby namalowali taki transparent Boże wróć nam księdza Jerzego. To tutaj wisiał na parkanie z tej strony. Zrobiłem tam zrobiłem chyba tam
zdjęć sporo w czasie tego czuwania, czekania, gdzie zjechały się różne osoby. Przyjechała Anna Walentynowicz, wiem, że Seweryn wtedy był na wolności. Jak się dowiedziałem o śmierci, o porwaniu chyba już, zrobiłem taką wystawę, nasz kapelan. I tą wystawę tutaj wewnątrz, na terenie kościoła wywiesiliśmy. Później czekaliśmy na pogrzeb, dowiedziałem się, że Rada Robotnicza chciała w Hucie ustawić też, pokazać informację, że opuścić flagi do połowy i tak dalej. Dyrektor się nie zgodził, oczywiście te informacje o tym, co Rada Robotnicza robiła w Huty i tak dalej. To wszystko nawet dostawał na biurko szef państwa, pan Wojciech Jaruzelski, pan Rakowski i całe biuro polityczne i oczywiście wszystkie te władze MSW, etc., etc. Czyli oni tam mieli na bieżąco nas inwigilowali. Cała ta solidarność, podzieliłem na może coś mniej, ale Rada Robotnicza, to byliśmy dość na widelcu raczej byliśmy. I koledzy sztandar oryginalny wykopali tam z podziemia, tego schowany i przywieźli oryginalny sztandar. I ten sztandar oryginalny położyli tutaj, sfotografowali się hutnicy, ubrali się w stroje hutnicze przed trumną. Adam Bujak sfotografował ten sztandar. Tutaj tyle osób było, tak ścisk i wielki. Z trudem udało mi się wejść tu na teren. Piorunujące wrażenie było, każdy się bał w momencie tego pogrzebu, że dojdzie do jakiejś zadymy. Później znalazłem film w internecie, że szukany był twórca tego filmu. Ale film był robiony z 10 kamer co najmniej, albo z kilkunastu i IPN szukał producenta tego filmu. No ja nie wiem, kto mógł w tym czasie kręcić z tylu kamer i zmontować ten film. Mnie to się jednoznacznie kojarzy. Nie sądzę, żeby jak ktoś prywatnie, powiedzmy, czy jakiś wytwórnia filmów dostała zlecenie wtedy, w tym czasie, jak to wszystko było inwigilowane. No bo to w sumie zdjęć tak wiele nie było tam w tamtych okresu, tak powiem, nie każdy miał, powiedzmy, dostęp, tak jak niektórzy tutaj z nas, powiedzmy, tak blisko i fotografować, powiedzmy, tę mszę. Nawet przedtem, powiedzmy, jak tutaj wspaniale mnie los obdarzył, że miałem przyjemność poznać księdza Jerzego, jak jeszcze z okresu Solidarności. Jak razem jeździliśmy czy tam do Gdańska, jak święcił, czy jak, powiedzmy, tam bywał w Hucie, jak trafił do mnie na chwileczkę, na minutę, tam, powiedzmy, po zdjęciu, ale to bardziej go widziałem w odległości kilku metrów od siebie, niż, powiedzmy, żeby z aparatem iść z nim porozmawiać. Choć się stykaliśmy, przewijaliśmy się bez przerwy, powiedzmy, się mijaliśmy i tak dalej, ale nie na tej zasadzie, żeby rozmawiać.